Dzisiaj wyprawa będzie bardzo mroczna, ponieważ pójdziemy szukać krypty, będziemy szukać nekropolii, która niegdyś tam się znajdowała. Będą trumny, może znajdziemy coś więcej, ale na tą chwilę znajdujemy się przy pałacu rodzinnym Eichmannów, który mniej więcej w tej postaci jest od XIX wieku. Wiemy, że od XVI wieku już tutaj stoi, a nad drzwiami możemy zobaczyć herb rodzinny właśnie, który wyglądał tak okazale. Ale nie przedłużajmy i chodźmy dalej. Zanim dojdziemy w pewne miejsce, musimy opowiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy i teraz wystarczy, że skupicie się na widoku za moimi plecami. Jeżeli tak, dobrze widzicie, to są budynki gospodarcze, które są nieodłącznie związane z tymi terenami i z takimi dworkami po 1945 roku. Te tereny przed wojną były niemieckie, po 1945 roku to tak zwane ziemie odzyskane, czyli po prostu granica przesunęła się. Całą genezę polecam przeczytać dla tych młodszych widzów, którzy nie wiedzą, o co chodzi. I tak, po 1945 roku te wszystkie budowle były nacjonalizowane, tu już osadzali się Polacy. Docelowo były tutaj robione PGR-y, w tych pałacykach robiono właśnie zarządy tych PGR-ów, urzędy i tu dochodzimy do smutnej części tej historii. Koniec wojny, ludzie są biedni, nacjonalizacja też jest związana niestety z kradzieżami. Dworki, pałace, a także grobowce są niszczone, dewastowane i rozkradane po to, aby znaleźć jakiekolwiek kosztowności. Nie chcę tutaj tłumaczyć tych ludzi. Wiadomo, była bieda, każdy szukał pieniędzy na jakikolwiek sposób, ale fakt był taki, że grobowce, pałace były niszczone i grabione. Ale tymczasem musimy wsiąść do auta i jedziemy do kaplicy grobowej rodziny Eichmannów. Dzisiejsza pogoda nas nie rozpieszcza, mam nadzieję, że będziemy tam mogli podjechać. Ruszamy. Znaleźliśmy właśnie drogę po środku pola. Wiosną i latem pewnie ładnie to wygląda. No teraz też ma swój urok, ale nie o tym, ponieważ jedziemy w stronę kaplicy. Zaraz wyjdziemy i będziemy jej szukać. To jest taki, że jest zamarznięta ziemia, to da radę przejechać. No, to trzeba uważać. W miarę zamarznięta. No i dotarliśmy na miejsce, ale zamiast kaplicy znaleźliśmy coś innego, a mianowicie kapustę. W lutym. To chyba jakaś zimowa odmiana. Tak, chyba nie będziemy jej jeść. Nie, chodźmy szukać kaplicy. Tak mrożonki powstają i nie mówię o kapuście, tylko o nas. Powoli dochodzimy do kaplicy, będziemy musieli za chwilę wejść tam w ten zagajnik. Ale tutaj chcielibyśmy pozdrowić kanał na YouTubie Kulawa Eksploracja, bo to właśnie u Ciebie znaleźliśmy na kanale ten film i no wybraliśmy się Twoimi śladami. Także pozdrawiamy, wbijajcie na kanał Kulawa Eksploracja. Pamiętajcie też, że w tym roku i my chcemy osiągnąć 1 000 000 subskrypcji, więc znaczy chcemy, no jakby Bóg dał i partia pozwoliła. Także klikajcie ten przycisk na dole i wchodzimy do zagajniczka. To będzie gdzieś tam, wiesz? Ale widzisz co, przebija się gdzieś? Nie, ale na bank to jest tam. Może nam Wiki? Nie, na 100%. Wiecie co? To jest tak, zobacz. To jest takie urwisko. Urwisko. To trochę wygląda jak takie transzeje, co? Trochę tak, rzeczywiście, jak na toku. No. Udało się? Wystarczyło wejść do lasu i już jest zupełnie inna jakość tego dźwięku. Już tak nie wieje. A nawet ten pruszący śnieżyk fajnie się tutaj w kadrze komponuje. O, patrzcie. Co masz? No jakieś stare, jeszcze zamszałe bloczki betonowe. Możliwe, że to są jakieś też kawałki grobowców, co nie? Bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że krypta kryptą, że tak powiem, ale ten cały teren tutaj również mógł być cmentarzem. Nekropolią właśnie ludzi, którzy nie tylko byli rodziną, ale tymi, którzy właśnie służyli tej rodzinie, czyli tak. Sprzątaczy stajennych. Właśnie ta, może nie nekropolia, ten grobowiec jest dziwnie umiejscowiony, bo jest właśnie z dala od cmentarzy, a bardziej tak blisko właśnie swojej ziemi. Tak jakby. Ale to tak budowali. Bo kiedyś było tak, że jak ktoś był bogaty, to zbudował sobie nekropolię. Byliśmy w paru takich miejscach w Polsce. Szczególnie robili tak też Niemcy. I tak było też w tym przypadku. Dlatego cała służba leżała gdzieś w innych miejscach i nie wiadomo, gdzie oni leżą, tak? A oni na bogato. Okay. Też możemy zobaczyć, co to za paradoks, jak służba leży w spokoju, bo nikt nie wie gdzie, a właśnie ludzie, którzy chcieli być jakby wyniesieni na piedestał Ponad to i mieć po życie, po życiu,
właśnie zostały powoli rozkradzione, szabrowane właśnie ich groby, ich ciała rozrzucone po okolicy. No i niestety... takich od historii, ale trochę tak jest. To jest tu, zobacz. Widzisz? Jeżeli byście kiedykolwiek szukali nekropolii, cmentarza czy czegokolwiek, szczególnie po niemieckich, i zobaczycie na planie właśnie czterokątów, gdzie na jego rogach będą posadzone dęby, te są akurat ogromne i pewnie jeszcze pamiętają tą rodzinę, to możecie być pewni, że jesteście w dobrym miejscu. Bo kiedyś właśnie tak robiono, że na granicach stawiano drzewa. A tam przed nami, już chyba nawet w kamerze widać, jest właśnie grobowiec, do którego zmierzamy. Robię się sentymentalny na starość, ale właśnie tak jak Kuba wspominał o tych drzewach, tak się zastanawiam właśnie, że to są pamiątki historii, które nie mogą opowiadać tej historii. A na pewno pamiętają rodzinę, na pewno ślady są wojny i tak dalej, ale już nie przedłużajmy, chodźmy w kierunku grobowca. Kolejna sprawa, zobaczcie, że tam już praktycznie nie ma kości z tego co wiemy. I że one zostały rozwleczone po całej ulicy, okolicy. No. Więc w tym momencie możemy przechodzić gdzieś obok tych kości, albo nawet po tych kościach, nie wiedząc o tym, bo one To są w prawda. ziemi. A właśnie, teraz druga rzecz, że okej, po 45 może ludzie mieli tam jakiś duży ból do Niemców. W jakiś sposób rozumiem kradzieże. Nie pochwalam, ale jeszcze jestem w stanie jakoś logicznie to wytłumaczyć. Ale właśnie bezczeszenia zwłoki, wyrzucania tych kości, szczególnie, że ludzie, którzy się tu osiedlali raczej właśnie z okolic wiejskich, wierzyli, że to raczej jest takie bezczeszenie, więc tego zupełnie już A ja ci powiem szczerze, że jeżeli Niemcy by przyszli i wymordowali ci całą rodzinę, to byś miał gdzieś bezczeszczenie ich zwłok. Zgadza jest się, no prawda. i tym bardziej w 45, gdzie jest bieda, brud, Tak. smród. To i była mają rzecz, która cię wsadzić. chyba najmniej interesuje moim zdaniem. też prawda. Przychodzą tutaj, Ale nie nam to oceniać. no przede wszystkim nie będziemy tego oceniać, pozostawiamy opinię wam, my po prostu pokażemy. Dokładnie. Tutaj kaplica, a tutaj Urna można powiedzieć. To jest urna, Najprawdopodobniej ale to jest- z piaskowca. to jest chyba ozdobne, prawda? Tak, to jest rzeźba z piaskowca. Tego się nie otworzysz. Nie, to była rzeźba, to zdobiła właśnie tą kaplicę grobową, ale jeszcze jedna ciekawa rzecz. Po pierwsze, co zauważył Łukasz, że w związku z tym, że pałacyk, w którym byliśmy przed chwilą, był w stylu neogotyckim, to bardzo możliwe, że i ta kaplica jest w stylu neogotyckim. A druga rzecz, zobacz, tylko musimy podejść tutaj na bok. No. Zobacz, że cegły się ze sobą trochę się różnią. Ta część jakby jest dobudowana do tamtej starszej części, czyli wiadomo, że rodzina po tym jak umierała, no to bo dobudowywano jakby tutaj coraz więcej pomieszczeń, żeby zmieścić coraz więcej trumien. Kolejna bardzo ciekawa rzecz, chodź Kuba zobacz, że kolumny, które tutaj się znajdują, są zrobione całkowicie z drewna, Tak. co jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Tylko wiecie, jak one były świeżo wyheblowane, to naprawdę musiały pięknie wyglądać, a teraz też Dalej wyglądają pięknie, ale powiedz mi, jak to wyrzeźbić tak, co? Teraz co byś to na tokarkę wrzucił, czy tam na frezarkę, to 3 minuty roboty, ale kiedyś miesiące pracy i ręcznie. i naprawdę Ręcznie. tego nie były w stanie, jakby coś takiego mogły sobie tylko zapewnić osoby no naprawdę zamożne, bogate, tak? To nie to tak, że wiesz, że oni sobie to sami zrobili, to taka kolumna kosztowało to swoje. Roczny dochód takiego chłopa przeciętnego. Ciężko mi powiedzieć ile, ale Wiedzieć, ale rzeczywiście no, są niebywale okazałe i fajnie to wygląda. W ogóle Tak. dodaje klimatu temu miejscu. tam jeszcze za Konradem jedną rzecz zobaczyłem. Tam taki kamień wystaje z ziemi. Widzicie? Tutaj za tym drzewem nie ma chyba żadnych zapisków na nim. No. Myślałem, że to może jest jakaś płyta grobowa, ale nie wykluczone, że tak, że to jest właśnie z tej kaplicy, tak? Najciekawsza część, a mianowicie wchodzimy do krypty. Kuba już przez okno widział, że są trumny. No są, No zdecydowanie. i Łukasz też już widzi te trumny. Zobacz jak ten strop tutaj się chyli. No, gdyby nie ta belka, to zapewne wszystko już by poleciało. Dziwniejszym, no nawet tutaj widać, że to się uchyla. A dziwniejsze uczucie, że w miejscu, w którym powinny być ciała i kości, jest gruz teraz. Tak, to jest gruz, no.
A to są drewniane te trumny? Czy Tak. metalowe? To są z drewna. Tutaj masz metalowe uchwyty, Aha. drewniane trumny. A ta też jest taka sama, tak? Tak. Trochę lepiej zachowana i jest w niej mniej gruzu, zobacz. Jeżeli mam Jest patyk czy kość? To jest kość. Tak, to jest kość też. Czyli jednak z kości zostały tutaj. No jedna kość, tak? I zapewne w kupie całego gruzu można by było znaleźć więcej małych kostek. One też się rozkładają. No tutaj mamy 3 kolejne trumny, czyli razem 5 osób tutaj spoczywało. Czyli zobaczcie, że na początku ona była zrobiona dla 2 osób, ta kaplica. A A następnie to jest ta dobudowana tak, część. to od tej strony już jest dobudowane dla kolejnych 3 osób. No dobra, a te trumny to jest chyba to samo wykonanie co tamte, prawda? No Tak, w ten sam stół. Są same, tak. tak, tak. choć one nie mają chyba rączek z boku, Tylko z tyłu. tylko z tyłu, Ty też też mają. mają, tak, tak. więc to może po prostu ona Czyli- Są z boku, jak z tej strony spojrzysz, to od spodu są. Mhm. Czyli tak, tu mieliśmy jedną, drugą, trzecią. Ta trzecia to już jest do góry nogami obrócona, zakrywa, że tak powiem, przykrywa. Widzicie? Tak. Ta trzecia po lewo. No kości tutaj nie ma. I tak, wcześniej już o tym rozmawialiśmy idąc w kierunku grobowca, ale tutaj uderzyła mnie tak zdwojoną siłą. Wyobraźcie sobie, że no, jest końcówka waszego żywota, oczywiście nikomu tego nie życzę, byście żyli jak najdłużej wszyscy, ale wasze szczątki doczesne spoczywają na cmentarzu, czy tak jak w tym wypadku na grobowcu. Już raczej się spodziewacie, że te wasze ciała, właśnie może ta metafizyka dla osób wierzących bardziej, że to już ten spokój wieczny, a tak naprawdę nigdy nie ma tej pewności i tak naprawdę twoje zwłoki właśnie kończą w taki oto sposób. Nie ma jeszcze spokoju nawet po śmierci. Masz rację, no to są takie rozważania, choć jak już umrzesz, to i tak ciebie to nic nie obchodzi. Kaplica grobowa, wnętrze kaplicy grobowej państwa Eichmannów, ta część dobudowana, 3 trumny, ale jak było z tymi kośćmi? No tutaj jest wszystko puste, ale tam jest jedna kość, którą przypuszczamy, że rzeczywiście jest ludzka. Ale jak było z tymi kośćmi? No po II wojnie światowej, no wiadomo, panowała w całym kraju bardzo duża bieda. Więc no, trzeba to nazwać po imieniu. Hieny cmentarne otwierały wieka, okradały zwłoki ze wszystkich kosztowności, bo z tymi kosztownościami oni zostali pochowani, tak? No i prawdopodobnie te wieka z powrotem nie były zamykane. No więc psy, lisy czy inne zwierzęta no rozwlekały te szczątki ludzkie po okolicy i jestem pewien, że jakbyśmy dobrze poszukali, no na pewno nie w zimę i nie my, to byśmy mogli znaleźć rzeczywiście no resztki szczątek, które powinny być tutaj, państwa Eichmannów tutaj po okolicy, tak? No takie były czasy. I tutaj kończy się nasza wyprawa po rodzinnym grobowcu Eichmannów. Takie miejsca mocno oberwały historycznie, więc jeżeli chcecie je odwiedzić, pamiętajcie, szanujcie je. Dokładnie. Pamiętajcie też, że jeżeli naszą pracę doceniacie, to możecie nas zasubskrybować. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.